Mr. President, it's a pleasure to welcome you in Jerusalem. Panie prezydencie, wielką przyjemnością jest możliwość powitania pana w Jerozolimie. You're a great friend of Israel. Jest pan wielkim przyjacielem Izraela. And it's a pleasure to welcome you and your delegation. Cieszę się, że mogę powitać pana i pańską delegację. First, let me express the condolences of the people of Israel for the passing of Prime Minister Mazowiecki. Na początku chciałbym wyrazić serdeczne wyrazy współczucia od całego narodu izraelskiego z powodu odejścia byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. He was one of the founders of modern democratic Poland. Był on jednym z założycieli nowoczesnej Polski. And we understand this as a people, the role of formative leaders in formative transitions. My rozumiemy doskonale, my jako naród, jego rolę w tej zmianie, jego rolę w transformacji Polski. You know, Mr. President, I've had the opportunity to make about half a dozen trips to Poland. Jak pan wie, panie prezydencie, And on each visit I was impressed by the great achievements of the Polish people. za każdym Can be justly proud of its economic success. Polska w sposób absolutnie uzasadniony może być niezmiernie dumna ze swojego sukcesu gospodarczego. You've achieved tremendous growth, a tremendous increase in your standard of living. And you can also be proud of your strong democracy. And you personally have played an important role in establishing that democracy. Osobiście odegrał pan bardzo ważną rolę w ustanowieniu tej demokracji. I know that you paid a personal price. Wiem, że również zapłacił pan osobistą cenę. And people have a way of repaying people, leaders who paid their dues. Mr. President, our two peoples share a long history together. Panie prezydencie, nasze narody mają za sobą długą i bogatą historię, wspólną historię. It's a history that contains periods of great mutual achievement. W historii tej znajdują się okresy wielkich wspólnych osiągnięć. And incomparable suffering. A także ogromnego, nieporównanego z niczym cierpienia. The murder of millions of Jews, Polish Jews, by the Nazis on Polish soil is the most unparalleled strategy in the history of mankind. Morderstwo milionów polskich Żydów na polskiej ziemi z rąk reżimu nazistowskich Niemiec jest nieporównaną tragedią w historii ludzkości. My wife's father's family was wiped out. And this is mirrored in the stories of many, many other Israelis and Jews around the world who personally experienced directly or through their family members this calamity, this catastrophe. We will never forget the victims of the Holocaust. Nigdy nie zapomnimy ofiar zagłady. We will never forget this ultimate crime against humanity, the crime of genocide. We will never forget and never lessen our commitment to make sure this never happens again. I nigdy nie... I also know the tremendous suffering that the Nazi occupation brought to the people of Poland. Wiem również. People of Warsaw. I na obywateli Warszawy. And to the extraordinary struggle of heroism and courage that accompanied this suffering. A także tej wielkiej walki, ogromnego heroizmu oraz ogromnej odwagi, która towarzyszyła naniesionemu cierpieniu. So both our people have struggled against tremendous adversity. Obydwa nasze narody walczyły przeciwko ogromnemu wrogowi. We both fought for our independence and freedom. Walczyliśmy o naszą niezależność i naszą wolność. In our case, I'd say we fought for our actual survival. W naszym przypadku mogę powiedzieć wprost, że my walczyliśmy o przetrwanie. And we both triumphed. I udało nam się to. So that means that we don't take anything for granted. Oznacza to, że nie przyjmujemy nic jako sprawę załatwioną bez żadnych działań. Today we see a strong, free Poland, a strong, free Israel. Dzisiaj jesteśmy świadkami silnej, wolnej Polski. Two confident, silnego, wolnego Izraela. prosperous, proud democracies. Są to dwie pełne pewności siebie, dumne i rozwijające się demokracje. And I know that in Poland we have a true friend.
I wiemy, że w Polsce mamy prawdziwego przyjaciela. We cooperate in so many fields, in trade, in science, in technology, in culture, in education. Współpracujemy w tak wielu różnych obszarach, w technologii, w nauce, w edukacji. In my recent visit to Poland with Prime Minister Tusk, we strengthened that cooperation even more, and I was impressed in all these fields, how we can help one another, strengthen our relationships, strengthen our economies, and we're doing it. Dzięki mojej ostatniej wizycie, gdy byłem przyjmowany przez premiera Rzeczypospolitej Donalda Tuska, wzmocniliśmy tę współpracę. I wiemy o tym, że musimy się nawzajem wspierać, musimy sobie pomagać po to, żeby wzmacniać nasze relacje na polu ekonomicznym i na wszystkich innych. And your visit is an opportunity to strengthen it even further. A pana wizyta, panie prezydencie, jest kolejną okazją do tego, żeby te nasze relacje wzmocnić jeszcze bardziej. Especially in another field in which we cooperate, which is international affairs and the field of security. Szczególnie w kolejnym obszarze, w którym również współpracujemy, czyli stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo. Mr. President, while we are meeting here in Jerusalem, tens of thousands of people are chanting "Death to America" in the streets of Tehran. They're commemorating, even celebrating, the 1979 seizure of the American embassy in Tehran. If you want to see the true face of this regime, see it there. Chants of "Death to America." Panie prezydencie, There's a debate that's going on in the West today. People are saying, what is the true face of the Iranian regime? Because they've obviously changed their style. They speak now in English, and they smile. Yeah, they smile in the talks in Europe. But that regime, which is controlled by Khamenei, has tens of thousands of people on the streets of Tehran today chanting "Death to America," celebrating the seizure of the U.S. Embassy in 1979. 34 years ago, they celebrate it. And Khamenei, who is the real ruler of Iran, yesterday says America is the most hated country in the world. You can't believe a word of what they say, and he fuels that hatred. That's the real Iran. That's the boss of Iran. That's what Iran wants to do. This country that sends terrorists around the world, including to Washington, D.C., to kill the Saudi ambassador. This country that participates in the mass murder of tens of thousands of men, women, and children in Damascus. This country that continuously defies UN resolutions, Security Council resolutions, telling it to stop developing nuclear weapons. This country is saying, chanting, "Death to America." Do we want this country to have nuclear weapons? And the answer is absolutely not. And they shouldn't be given a free pass. They shouldn't be given a partial deal that allows them to keep most or all of their nuclear weapons capability for the exchange of reducing sanctions. America and the P5+1 should listen to the chants of "Death to America" in Tehran. Give no discounts to Tehran. Poland and Israel recognize a tyrannical regime when they see one. Panie prezydencie, Polska oraz Izrael zdają sobie sprawę z tego, jaki naprawdę jest reżim w Teheranie. And the tyrants of Tehran should not have centrifuges or plutonium to build nuclear weapons. A tyrani tego reżimu nie mogą posiadać wirówek, nie mogą posiadać również plutonu po to, żeby rozwijać swoją zdolność tworzenia broni, która może tak zabijać. This is the interest of Israel and the Arab world. Jest to w interesie Izraela i And świata Europe. arabskiego, i Europy, And America, I and Ameryki. Russia, and China. i Chin, i Rosji. Anybody in the world who wants to see peace has that same interest. Wszyscy na świecie, którzy chcą, by na świecie był pokój, mają to samo na sercu, ten sam interes. And we have many other interests which I look forward to discuss with you. I jest również wiele innych spraw, które z przyjemnością z panem omówię, panie prezydencie. This is not your first visit to Israel, Nie jest to pana pierwsza wizyta w Izraelu, but it's your first visit to Israel as the president of Poland. ale jest to pana pierwsza wizyta w Izraelu w roli prezydenta Rzeczypospolitej. I welcome you warmly in the name of the government of Israel and the people of Israel. Witam pana serdecznie w imieniu rządu Izraela i w imieniu narodu. Welcome to Jerusalem. Witam w Jerozolimie. Szanowny panie premierze, stosunki polsko-izraelskie mają swoją, czy polsko-żydowskie mają swoją niesłychanie bogatą i długą historię.
Prime Minister, Polish-Israeli, or actually Polish-Jewish relations, have really very long and very rich history. Jako przyjaciel Izraela też trzymamy kciuki za te procesy, które w naszym przekonaniu mogą i powinny prowadzić do bezpieczeństwa Izraela, dla dobrego rozwoju państwowości izraelskiej, do lepszej przyszłości całego regionu. And as friends of Israel, we are keeping fingers crossed for all the processes that go in the direction of increasing the security of the State of Israel and the development of the better statehood of Israel and the betterment of the whole region. Well, thank you. I would say that we seek a secure and genuine peace with the Palestinians, and we will never allow Iran to have nuclear weapons or a nuclear weapon capability. Ja chcę That powiedzieć, sums up Ja our chcę commitment powiedzieć- for peace and security. Ja chcę powiedzieć, że dla nas bardzo ważna jest próba znalezienia bezpiecznego, pokojowego rozwiązania związanego z tematem palestyńskim i chcę podkreślić raz jeszcze, że my nigdy nie zgodzimy się na to, żeby Iran dostał w swoje ręce broń jądrową. Jest to absolutne słowo nigdy. Now I hope that we, please, Mr. President. To jest niezwykle ważny element bezpieczeństwa i Izraela i całego regionu. As an extremely important element to provide for the security of Israel and the whole I my to region. rozumiemy. And we understand it. Well, I'm sure you do, and Jestem przekonany, że tak. I'd like to invite you to lunch. I zapraszam na obiad. Thank you very much. Thank you.